Zabieramy Was do kraju wysokich szczytów, pięknych jezior. Zabieramy Was do ojczyzny sera i czekolady, a w końcu zabieramy Was do ojczyzny scyzoryka, zegarków i ukochanego kraju przez wokalistę Queen Freddie'ego Mercury. Czyli zabieramy Was do Szwajcarii. Na przemierzenie z Szwajcarii będziemy mieć tylko 4,5 dnia i będziemy przemieszczać się od Zurychu aż po Genewę, odwiedzając po drodze najciekawsze miejsca. Także zapraszamy do Szwajcarii. Zwiedzanie Szwajcarii zaczynamy od Zurychu, ale zanim to zabieramy Was na Zurich z góry. Jedziemy na wzgórze Wetliberg, do którego możecie dojechać pociągiem. Świetną opcją na zwiedzanie Szwajcarii są pociągi, dlatego że państwo jest świetnie skomunikowane pociągami, natomiast musicie sobie bardzo dobrze zaplanować trasy, pomyśleć nad biletami całodziennymi, bo niestety te są drogie. Jesteśmy na ulicy Bahnhofstrasse, która odchodzi od dworca. Jest to najdroższa w Europie ulica, natomiast druga na świecie, tuż po Hongkongu. W samym tylko Zurychu znajdziecie około 1200 fontan i z każdej z nich możecie się napić wody. Gdzie musicie iść w Zurychu? Na pewno do parku Lindenhof, z którego rozpościera się przepiękny, panoramiczny widok na Stare Miasto. Pamiętajcie, że w Szwajcarii, kupując bilet całodobowy na komunikację miejską, możecie korzystać nie tylko z pociągów, ale także z autobusów oraz łódek pływając po jeziorze. I tak oto płyniemy łódeczką po jeziorze Zurychskim. Będąc w Lucernie, nie zapomnijcie wybrać się nad jezioro Czterech Kantonów, gdzie zobaczycie zupełnie niecodzienne odblaski, palmy, jeziora, jachty. Lucerna, czyli miasto, które ukochała sobie królowa Wiktoria, Charlie Chaplin czy Albert Einstein. Zabieramy Was teraz na spacer po Lucernie. Symbolem Lucerny jest most klasztorny, najstarszy w Europie most drewniany. Co ciekawe, oryginał niestety spalił się pod koniec XX wieku. Lucerna jest przepięknym miastem, natomiast jest bardzo zatłoczona ze względu na turystów i z racji tego władze Lucerny postanowiły dać pewne zadośćuczynienie dla mieszkańców, więc ci dostają darmowe talony na bilety do opery, do teatru, czy też na zakupy. Nie zapomnijcie w Lucernie wybrać się na stare mury miejskie, Mugenhall i na wieżę zegarową, stąd rozpościera się przepiękny widok na Lucernę. Większości osób Lucerna kojarzy się z mostem klasztornym, drewnianym, pięknym w pelargoniach, natomiast mało kto wie, że w Lucernie mamy też drugi most drewniany, most młyński, oryginalnie zachowany z XV wieku, który zdecydowanie musicie odwiedzić.
Przejeżdżając przez przełęcz Furka-Pass docieramy do miejsca słynnego pościgu Jamesa Bonda z 1964 roku z filmu Goldfinger i taki oto widok za nami. Jesteśmy w regionie Berner Oberland, podobno najpiękniejszym regionie w Szwajcarii. Mieliśmy w planie pojechać na Jungfrau Joch, czyli szczyt Europy, skąd widać zerotysięczniki. Niestety pogoda troszeczkę nam dzisiaj nie dopisuje, więc wybraliśmy się w nieco inne miejsce, czyli Kleine Scheidegg. Dojedziecie tutaj koleją, ale musicie się przygotować na to, że kolej w Szwajcarii kosztuje bardzo dużo. I tak przykładowo na Jungfrau Joch zapłacicie 190 franków, więc bardzo dużo, a na Kleine Scheidegg, gdzie w tym momencie jesteśmy, zapłacicie 60 franków. Ruszamy traską pod lodowiec z Kleine Scheidegg i nie uwierzycie, ale jesteśmy tutaj całkiem sami, nie ma żywej duszy. A w drodze na pobliski lodowiec mamy przed sobą Wielką Trójcę, czyli Eiger, Mnich oraz Jungfrau. Za mną. Eiger, Mnich, Jungfrau. Chodzi na to, że szwajcarska prognoza pogody sprawdza się co do minuty. Sprawdzajcie sobie zawsze w górach pogodę na aplikacji Windy. Rano pokazywało nam, że będzie zachmurzone. Było zachmurzone, a potem pokazało nam, że w okolicach południa wypogodzi się i wyjdzie słońce. I się sprawdziło. Klimat, czyli gulasz serwowany w papierowym kubku, ale jest pyszny, mnóstwo kiełbaski w środku i do tego typowe szwajcarskie danie ruszti, czyli taka powiedzmy szwajcarska zapiekanka. Miasteczko Lautenbrunner słynie nie tylko z przepięknych tras trekkingowych, wspaniałych tras narciarskich w zimie, ale także z 72 wodospadów. Jeden z nich za mną. Witamy w Bernie, czyli umownej stolicy Szwajcarii. Miejscu, gdzie Albert Einstein tworzył swoją teorię względności, a za mną jego muzeum. Szwajcaria dzieli się na 26 kantonów. Każdy z tych kantonów jest bardzo autonomiczny, ma własny parlament, własną konstytucję. Natomiast Brno, mimo że nie jest formalną stolicą kraju, jest uznawany za umowną stolicę kraju, jako że to tutaj właśnie znajdują się władze całej Szwajcarii. W Bernie znajdują się władze całej Szwajcarii, parlament, bank szwajcarski. Możecie tutaj bez problemu zwiedzać za darmo parlament Szwajcarii, pod warunkiem, że nie jesteście w niedzielę. Naczytaliśmy się w przewodnikach, że trzeba zobaczyć wieżę zegarową Zytglok w Bernie, koniecznie o równej godzinie. Nas troszeczkę rozczarowało. Gdybyście w Bernie szukali miejsca na chwilę relaksu i odpoczynku, wybierzcie się na plac pod katedrą. Z drugiej strony znajduje się park, w którym wszyscy grają w ping-ponga, w piłkę, w przeróżne gry, szachy. Piękne miejsce na relaks i piękny widok na miasto. Od XIX wieku w Bernie znajduje się miejsce, gdzie są przytrzymywane niedźwiedzie, dlatego też flaga miasta jest z niedźwiedziem. Generalnie wszystko kręci się wokół niedźwiedzia. Pewnie nie każdy z Was wie, ale w Szwajcarii jest około 300 000 bunkrów, które są w stanie pomieścić całą ludność, czyli około 9 milionów ludzi. I
I tym samym Szwajcaria jest najlepiej przygotowanym krajem na ewentualną wojnę nuklearną. Jesteśmy w jednym z najbardziej oczekiwanych miejsc do zobaczenia w Szwajcarii, czyli tam, gdzie produkuje się ser Gruyère. Zapraszamy Was do środka. Podczas zwiedzania dostajecie audiobooki we własnym języku oraz serki do testowania. Właśnie dowiedzieliśmy się czegoś super ciekawego. Krowa dziennie zjada 100 kg trawy, wypija 85 litrów wody i daje nam to 25 litrów mleka. Po zwiedzaniu muzeum możecie się wybrać tutaj także do restauracji na degustację, gdzie możecie spróbować lokalnych serów w całkiem przystępnych cenach. A 2 km dalej znajdziecie maleńką średniowieczną mieścinkę Gruyères, od której wziął nazwę cały region. Znajdziecie tutaj średniowieczny zamek tak zwanych baronów sera. Im bliżej Jeziora Genewskiego, tym bliżej wina. Jesteśmy w Aigle, czyli stolicy regionu winiarskiego Chablais. Wizyta w Szwajcarii byłaby niekompletna bez zobaczenia Jeziora Genewskiego. Pierwsze spotkanie z jeziorem i tak piękne widoki, a za mną słynny Château de Chillon. To właśnie w Château de Chillon toczy się akcja słynnej książki Lorda Byrona Więzień z Chillon. Dotarliśmy do słynnego Montreux, czyli ukochanego miasta Freddie'ego Mercurego i teraz jesteśmy pod jego domem i studiem i musimy się teraz tutaj także podpisać. Uciech Frediemu na pewno nie brakowało, dlatego że w tym samym budynku co jego studio jest też kasyno, natomiast wejście do jego muzeum i studia jest darmowe. Jeśli w miarę śledziliście losy Freddie'ego Mercurego, on uwielbiał miasteczko Montreux, a za mną słynny Eden Palace, gdzie Freddie uwielbiał imprezować. Miasteczko Montreux słynie przede wszystkim oczywiście ze studia Queenu i z muzeum poświęconemu temu zespołowi, ale warto również przespacerować się przepiękną promenadą i dojść pod pomnik Frediego. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że Szwajcaria to kraj mlekiem i miodem płynącym. I tak, przykładowo, średnia pensja tutaj wynosi 4400 franków. Średnie oszczędności przeciętnego Szwajcara to 440 000 franków, a na przykład nauczyciel zarabia jedyne 100 000 franków rocznie. Wiecie, że mimo Szwajcaria jest państwem neutralnym, w każdym szwajcarskim domu znajduje się broń. Każdy Szwajcar musi przejść szkolenie wojskowe, a po takim szkoleniu wojskowym może zatrzymać broń dla siebie.
docieramy do Lozanny, miasta nad Jeziorem Genewskim, a za mną katedra Notre Dame w Lozannie, niegdyś kościół katolicki, a dzisiaj katedra protestancka. W Lozannie wykładał na Uniwersytecie Adam Mickiewicz, tutaj komponował polski kompozytor Karol Szymanowski, tutaj także miała siedzibę polskie przedstawicielstwo polityczne podczas I wojny światowej. Znacie powiedzenie, że coś chodzi jak w szwajcarskim zegarku? Co ciekawe, to właśnie w Szwajcarii powstały pierwsze zegary i nawet te wielowiekowe chodzą po dziś dzień, nie spóźniając ani o sekundę. W Lozannie, prócz wielu uroczych, malowniczych uliczek, znajdziecie także siedzibę Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Trzeba przyznać, że Szwajcaria nas totalnie zauroczyła. Mieliśmy jedynie 4,5 dnia i jest to zdecydowanie za mało, by wyczerpać ten kraj, ale dzięki temu wiemy, że warto tutaj wrócić i przyjechać na dłużej. Oczywiście o Szwajcarii krążą legendy, jeżeli chodzi o ceny w Szwajcarii i tak, faktycznie Szwajcaria jest droga i można to w zasadzie porównać do tego, że jeżeli w Polsce kupujemy danie za 20 zł, to w Szwajcarii za takie samo danie zapłacimy 20 franków, czyli ponad 4 razy więcej. Nie oznacza to jednak, że Szwajcarii nie można zwiedzić budżetowo, bo można. My poruszaliśmy się po Szwajcarii wynajętym samochodem i pociągami, a oprócz tego nocowaliśmy u naszych przyjaciół, a część noclegów spędziliśmy w lokalnych hostelach. My na pewno jeszcze do Szwajcarii powrócimy i Was również zachęcamy do tego, żeby odwiedzić ten przepiękny kraj. A jeżeli szukacie więcej informacji, bardziej szczegółowych informacji o Szwajcarii, to oczywiście zapraszamy naszego bloga i w opisie filmu znajdziecie linki do naszych postów o Szwajcarii właśnie. A jeżeli podobał Ci się ten film, to oczywiście zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, bo to dla nas robi ogromną różnicę. Dzięki wielkie za wspólną podróż po Szwajcarii!